Hej, z tej strony witam was Danton 7. W kolejnym odcinku z Mario Worker Remake. W tym odcinku chciałem przejść w świat Mr. Jalapeno o nazwie The Nightmare Space. No jak widać mapa świata jest konkretna. No i nie będzie łatwo, to na pewno. No na razie zaczyna się bardzo łagodnie. Ale tak nie będzie niedługo. Ta szoka tylko chyba pokazuje, że mamy iść do góry, nie ma jakiegoś ukrytego bonusu. Przynajmniej żadnego nie znalazłem. Dobra. No jak widać to już robi się ciężko, a dalej będzie jeszcze trudniej. O, dobra. O włos mnie minęło. Dobra. Trochę ciężko się wcisnąć, ale jakoś się udało. Okej, wolę nie próbować na siłę zaszować do tej platformy. Tylko poczekać. Okej. Udało się. No niestety Fireflower nie jest niesamowicie użyteczny w tym świecie, ponieważ masa wrogów jest po prostu odporna na niego. A wciąż jest to dodatkowe trafienie dla nas, nie? Tak, tutaj klasyka, musimy sobie wybić bloczek. Muszę poczekać, bo to disk nie złapie. Dobra, tu lepiej nie zabić tych kup. Okej, świetnie. Ała, no dobra. Mogłem poczekać chwilę, ale mam mało czasu. Może lepiej się pośpieszyć. Niestety w tym świecie mamy bardzo mało czasu w większości etapów. Nie możemy zwlekać specjalnie. Można też zauważyć, że te czerwone kupy z jakiegoś powodu nie dochodzą całkiem do krawędzi, tylko do końca mostka, co trochę jest dezorientujące, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tych kup. Że dochodzą do krawędzi, one tak tutaj po prostu tuż przed nami nagle się odwracają. Okej. No jest 5 poziomów. No, pierwsze 3 poziomy to w sumie taka rozgrzewka. 2 ostatnie etapy są bardzo trudne. Okej. Tutaj mamy poziom, który nie jest sam w sobie jakiś niesamowicie trudny, ale nie ma w nim checkpointa i mamy bardzo mało czasu, więc nie możemy zwlekać. Musimy mniej więcej cały czas się poruszać jak najszybciej, inaczej nie zdążymy. Wiem, że to jest monetkowy bro, ale wciąż stoi mi na drodze, a ja nie mam czasu też zbierać monetek. Okej, na szczęście jest tu za chwilę ukryty one-up. Polecam te one-upy zbierać rzeczywiście, ponieważ w późniejszych etapach albo tych one-upów nie ma, albo są tak dobrze ukryte, że ja ich nie znalazłem. Akurat późniejsze etapy są trudniejsze i one by potrzebowały one-upa, ale to na siłę mówi. Tutaj mały problem widzę z wyświetlaniem tych rotodisków. Przechodzą przez rury dziwnie. Okej. Ten Spiny tam spadnie na ten bloczek, więc jakby co, to polecam mimo wszystko poczekać. Jeżeli nie mamy Fireflowera, żeby go zabić. Okej. Tu podejrzewam, że dałoby się jakoś odbić od Bullet Billa i
wskoczyć na tamtego kupę, ale już... Ajajaj. Jednak bycie małym ma minusy. Dobra. Uważaj, żeby nie zabić tych kup. A, myślę, że raczej już zdążę. Nie jest to znowu, że musimy tu zrobić jakiś speedrun czy coś w tym stylu, ale... Mimo wszystko, no musimy dość szybko to przejść. Tu jeszcze z chwilę. Planszy zresztą, to nie jest, że przechodzimy przez już z meta. O, trzeba jeszcze parę skoków wykonać. Jego etapy tak mają, widzę, że... Jeszcze tam, tuż przed metą trzeba trochę się nagimnastykować. Okej. No i labirynt. Ma on jeden trudny moment, reszta zgaduję, że nie jest taka zła. Okej, one-up się przyda, dziękuję bardzo. Okej. No na szczęście, jeśli chodzi o sam labirynt, to nie ma jakoś specjalnie dużo warpów, żeby nas zmylić. Większym problemem jest ten skok tutaj, o. Ale się udało, okej. Na nie umarłem. Myślałem, że będzie gorzej. Już w tym momencie powinno być raczej powinno być łatwiej. Generalnie wiele przejść nie ma znowu, więc... Nie musimy się tak bardzo martwić, że będziemy pół godziny siedzieć w tym poziomie, zastanawiając się jak przejść. Przez większość czasu jest sposób, że masz dojść do końca tej sekcji, którejś tutaj na przykład, no. Tam dojść na tego Bill Blastera i tyle. Mały problem z wychodzeniem z warpów, tak czasami mają dziwnie wychodzi z nich. Okej. Tam bodajże jest tylko power up, ale mogę sprawdzić. Tak, tylko power up. Okej, no to wychodzimy. Ciekawy w ogóle sposób na... zrobienie między tymi rurami, co przechodzimy, jak masa tych platform była tam postawiona, jak widać, ciekawe. No. Tu niestety jeszcze trochę musimy przejść. Świetnie, udało się. Dobra, chyba nie będę na siłę walczył z tym. Było tylko po prostu ucieknę. Dobra. No to były te łatwiejsze poziomy, teraz pora na te trudniejsze. To znaczy, no, siłą rzeczy na ogół najtrudniejsze poziomy są na koniec, ale skok w poziomie trudności jest znaczący, szczerze mówiąc. Między tymi pierwszymi etapami a czwartym. Szczególnie czwarty jest naprawdę trudny. No, ta muzyka już daje nam do zrozumienia, że ta plansza nie chce nas widzieć żywym. Uprzedzając pytania, można przejść górą praktycznie przez pół etapu, jak nie więcej, i ominąć sporo pułapek, ale uznałem, że spróbuję jednak tak jak chciał tego autor i nie pomijać niczego. Ło, idealnie. Super. Generalnie no dość do checkpointa, chociaż po checkpoincie też za łatwo nie jest. Tutaj polecam poczekać, aż te podobu wyskoczą. No jest ustawione ileś tam podobu, że ma wyskoczyć. Więc nie jest to, że w nieskończoność tak będą wyskakiwać. Dobra. O tutaj na przykład jakbyście chcieli, to sobie może łatwo przeskoczyć nad tymi. Pominąć znaczną część etapu.
No dobra. Dojdźmy do checkpointa. Dobra, poczekaj aż ten kupa będzie jak najniżej. No nie ciesz się jeszcze Majo, bo to dopiero początek cierpienia, wiesz? Aha! Okej. Trochę miałem pecha, bo akurat wyszły jak miałem tam przejść. Okej. No i tutaj niestety będę musiał za chwilę dać się trafić celowo, ponieważ jest moment, w którym musimy uciekać przed lawą. Jest on bardzo trudny jako... Nawet jako małe Mario jest trudny, a to dopiero jako super Mario. Naprawdę przydałaby się tu jakaś tabliczka, serio. Za pierwszy raz jak grałem, to po prostu zabiło mnie to od razu, bo skąd miałem wiedzieć, że jak akurat tu zejdę, to... będzie lawa. Pamiętasz, że był taki gimmick podobny w świecie 9 bodajże? Softendo? Czy to był Sixth School? Nie pamiętam, a może obydwoje. I tam to też było trudne, nawet trudniejsze. Jak widać, nie mam za dużo czasu już. A etap jest dalej trudny. Tu uwaga na te kupy, bo one się nurzą w lawie. No tutaj bez szans po prostu. Mógł tutaj nie dawać roślinki, szczerze mówiąc, bo to jest to HNG, czy akurat polecić nas tu, czy nie. W każdym razie... co ja to mówiłem? A, gwiazdy nas nie ranią przy okazji. Pamiętam, że ktoś zrobił taki gimmick kiedyś, że gwiazdy ranią, dość irytujące to było. Dobra, to i tak. Nie chcę być Super Mario. Swoją drogą musicie tutaj przejść do tego ostatniego bloczku, żeby gra obniżyła lawę. Jak widać, jak będziecie po prostu stać na środku, to ta lawa będzie tak nieskończoność tutaj. No i oczywiście teraz czekanie. A żeby to miał dobry moment, żeby pójść. Jest tu masa wrogów. Wszystko chce nas zabić. Okej. No i niestety później są te roślinki. To trochę RNG. A, chciałem powiedzieć wtedy, że ten pierwszy kupa nurzy się w lawie i raz odbiłem się od niego, jednocześnie umarłem od lawy, dlatego naprawdę polecam uważać na niego. Tu po prostu zaszować, szczerze mówiąc. Raz mi się tak zdarzyło, że jednocześnie odbiłem się od kupy i umarłem od lawy. Więc nieciekawie, szczerze mówiąc. No i pora na zamek. Sam poziom jest trochę łatwiejszy niż etap 4, ale... trudny Bowser to rekompensuje. Świetna nutka, swoją drogą. Z Mario and Luigi Bowser's Inside Story, jeśli się nie mylę. No dobra. Najgorzej będzie dojść do checkpointa. Po checkpoincie już nieco poziom trudności spada z samego poziomu. Tutaj jest bardzo ciężko przebiec bez otrzymania obrażeń. Raz mi się to bodajże udało. Mniej więcej jak te rotodiski są na prawo, to trzeba przebiec. No ale no niestety bardzo ciężko to zrobić ze względu na te bullet bille. Gdyby nie było bullet billi, to inna sprawa. A tak to wszystko psują te nieszczęsne bullet bille, bo cały czas za nami strzelają. Więc spróbuj przebiec jednocześnie, jak cię bullet bille gonią. Dlatego tam polecam najlepiej po prostu oberwać i wykorzystać iframes i przebiec. Dobra. Tu trochę poczekać. No jak widać mamy masę czasu, ale... wcale aż tak dużo nie ma.
Jakby się mogło zdawać, bo poziom ten jest bardzo długi. Przepraszam na chwilę. Dobra, jestem, przepraszam. Coś musiałem załatwić. Tu to disk na szczęście nas nie trafi, ale roślinka może. Więc trzeba uważać. Ło! Kupa chciał skorzystać z platformy, ale to tylko dla mnie, sorry. Byłoby nieciekawie, jakby Kupa mógł serio wejść na platformę i by ona się pod nim zawaliła i bym nie mógł przejść. Na szczęście tak się nie dzieje. No dobra. Okej. Co prawda można tam przejść na prawo, ale ja wolę po prostu już przeskoczyć w ten sposób i mieć spokój. Ostatnia prosta przed checkpointem. Okej. No i tutaj niestety jest czekanie, aż gra się na remituje i... Twomp, bullet bille i roślinki się ustawią tak, że możemy przejść. Najgorszy jest twomp, no bo na czas będzie spadał. No może teraz. Okej, udało się. Najważniejsze jest zdobyć checkpoint, dobra. Bardzo dziwne jest to, że te kule ognia się odbijają od... Jak było widać, tak się kula ognia odbiła dziwnie. O, kolejny one-up, świetnie. Oczywiście po checkpoincie nie jest to prosty etap, ale myślę, że dużo łatwiejszy niż przed checkpointem. I na szczęście przed Bowserem jest kolejny checkpoint, więc nie musimy przechodzić później za każdym razem tego tutaj. Aj, no niestety było, no to trzeba liczyć na RNG. Dobra. Tutaj można przebiec. Zachęcam do tego. Oczywiście masa skoków nad kupami. Autor bardzo to lubi, widać. Tutaj polecam uważać, bo jest spiny. Polecam nie przebiegać tak na ślepo, jak w przypadku innych takich bloczków, co można przebiec na taką niby przepaścią między bloczkami. Tylko na spokojnie tam podejść i poczekać, aż spiny się zabije. No dobra, udało się dojść do checkpointa i mam sporo żyć. Pora na Bowsera. No jest to bardzo trudna walka. Kolejna nutka, którą znam, to chyba będzie z Angry Video Game Net Adventure. Adventures, nie Adventure. No i Bowser jest bardzo szybki. Nawala szybko kulami ognia. I co jakiś czas strzela, jak widać. O, w ten sposób, no i już jestem martwy chyba. Plus jest taki, że Bowser nigdy nie opuszcza tej strefy przy moście. Ogólnie nie opuszcza mostu. Więc nie może nas trafić, jeżeli stoimy tutaj gdzieś, nie może nas dotknąć, może nas jedynie z kulownia trafić. No niestety dalej jest to trudna walka. Jako że się dałem trafić, to już praktycznie jestem martwy. Naprawdę chcecie mieć tego Fireflowera jak najdłużej i jak najwięcej zadać obrażeń Bowserowi. I swoją drogą nie da się też od Bowsera odbić wysoko, jak widać za każdym razem odbijam się nisko. A dobra, w końcu musiałem umrzeć, ale w sumie muszę przyznać, że nieźle się broniłem. No dobra, mam sporo żyć, więc... No i też sporo czasu. Aczkolwiek czas nie jest myślę aż takim już problemem. Tylko ten Bowser, no. Miło z jego strony, że ze strony Mr. Alpha, no nie Bowsera, że dał checkpoint i power-upy. Szkoda, że one-upa nie ma, ale już trudno. Oczywiście nie mówię, że Bowsera się nie da pokonać po prostu zniwacząc normalnie, ale myślę, że mimo wszystko lepiej jak najwięcej go zranić w miejscu, w którym on nas nie może dotknąć, a jedynie kulami ognia trafić.
Musimy też nieźle wychwycić timing. Nie jest łatwo, ponieważ Bowser ma ten nieszczęsny efekt szybkości za nim, który sprawia, że bardzo ciężko jest odczytać, kiedy on ma zamiar zaatakować i kiedy się skończy jego okres nietykalności. No jak widać, w ogóle nie widać jego okresu nietykalności. Wszystko jest takie rozmazane. Chcecie uniknąć tego, że stoicie tutaj, Bowser podskakuje i strzela akurat idealnie kulą ognia. Niestety czasami tak zrobi. Tak jak mówię, jeśli już niestety was trafi i macie z nim walczyć normalnie, to pamiętajcie, że nie da się od niego skoczyć z jakiegoś powodu wysoko. Mario się tak słabo odbija, co sprawia, że ciężko się z nim walczy, bo on jest szybki, wysoko skaczemy na nie, możemy od niego się wysoko odbić. Okej, udało się. No, jeszcze 4 HP. Dopóki nic nie zombie porządnie, to chyba będzie ok. No, mam farta, muszę przyznać. Bowser nie strzela jak tak obok mnie akurat. I mam mniej więcej bardzo czytelne te kule ognia, więc luz. Dobra, teraz już choćbym nie trafił, to co? No i super. Jupi! Mario, ja wiem, że się cieszysz i jest niższa grawitacja, zgaduję, ale... okej. No i świat TNS ukończony. Szkoda, że nie ma żadnej animacji niszczenia znaku. Nie wiem, czy da się zrobić Mario Walkerze, czy się nie da. Nie powiem niestety, bo nie robiłem. Ale muszę przyznać, że świat był naprawdę dobry. Zróżnicowane etapy, level design był fajny. Poziom trudności był trochę dziwny, w niektórych etapach było dość prosto, a niektóre były bardzo trudne. Co tam jeszcze? Z błędów to tak, z kolizją jak widać było czasami jacyś przeciwnicy dziwnie przenikali przez coś. No z kolizją były małe problemy, aczkolwiek nic takiego, co by niszczyło grę. Tak ogólnie, no to myślę, że dość dopracowany świat mimo wszystko. Naprawdę dobrze się grało i po prostu świetnie mówię, że ten świat. No dobrze, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kulczaba, Wojtas, Don Paul Lab, Dawid Kaca, Utsuhora Yuji, Filip Persson, Victor Play Games, Mario the Hedgehog, Pancake LPS, Nelson RX, Filip Szymczak, bez nazwy, Żółw Błotny, Lil Pomidor, crossgaming.pl, Piotr Haduch, Superkot, Nichoła, XGamerX, Timoch.pl, Kupszyl, Majkad112, Kowalski 11, Bartek ADM, Xplaki, Butcherfire, PlayYoshi14, Ja26, Szymeczek.pl, Mikołaj Games. No i cóż, jeśli kogoś nie wpisałem na listę pozdrowień, no to przepraszam bardzo i postaram się go wpisać jakby co na następny odcinek, ale oczywiście wszystkich was bardzo gorąco pozdrawiam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!